Chcecie wiedzieć, jak mieszkałam na Phuket przez ostatnie 3 miesiące i to z takim widokiem za 1000 zł? Zapraszam na film! Ceny mieszkań na Phuket są od 30 do 50% niższe w porównaniu do tego, co było przed wielkim zamknięciem w normalnym, wysokim sezonie. I nawet rok wcześniej, kiedy szukałam mieszkania na miesiąc, to płaciłam 8000 batów w bloku, gdzie była cała polska ekipa, a oni mieli, słuchajcie, umowę na 12 000 batów. Teraz to mieszkanie jednopokojowe z sypialnią kosztuje 6000, czyli spadek o 50%. Natomiast kiedy ja wracałam z Bangkoku na Phuket, to wiedziałam, że koniecznie chcę mieszkać na Rawai, która jest moją ulubioną dzielnicą, ukochaną, gdzie jest dużo plaż wokół i przyznam, że to kondo, w którym przez ostatnie 3 miesiące mieszkałam, normalnie kosztowałoby na pewno 2 razy tyle, zwłaszcza, że tutaj do Rawai Beach na pieszo może są jakieś 2 minuty. Co prawda to nie jest jakaś taka najpiękniejsza plaża, bardziej taka lokalna i rybacka, gdzie są również morscy cyganie, ale tutaj życie się toczy wokół barów, knajpek i jak zobaczyłam ten widok z basenu, mówię nie, to jest moje miejsce, chociaż tak naprawdę chciałam wynająć coś tańszego, tylko był tam jakiś problem z zameldowaniem. Musicie o tym pamiętać, że bardzo często do wizy wymagany jest taki papier oraz zameldowanie przez internet przez właściciela i to trzeba dostarczyć właśnie do wizy. Więc ja to już załatwiłam przed przyjazdem z Bangkoku, tylko podpisałam umowę i od razu się tak naprawdę wprowadziłam po 2 dniach, było wszystko załatwione. I to jest jedno z nowszych tak naprawdę bloków mieszkaniowych tutaj na Rawai, oddane do użytku w poprzednim roku. Moje mieszkanie miało 39 m², znajdowało się na 5. ostatnim piętrze i było to największe mieszkanie, jeżeli chodzi o metraż dostępny dla jednopokojowych pomieszczeń. Jak widzicie, kuchnia była całkowicie wyposażona, jak i całe mieszkanie, więc można tam się wprowadzać i nie martwić się o jakieś dodatkowe rzeczy, tylko już swobodnie mieszkać. Wszelkie sztućce, garnki, blender, toster, czajnik, płyta, wszystko było dostępne. W kuchni również był telewizor oraz rozkładana kanapa, gdzie mogli nocować nawet goście. I całe mieszkanie było wyposażone, zrobione w takim stylu minimalistycznym, w stonowanych barwach, który ja akurat bardzo lubię. Do tego złote dodatki oraz w takim marmurze jakby. Oczywiście dużym plusem była pralka na balkonie, której mi teraz brakuje w nowym mieszkaniu. Więc to jest też duży plus. Balkon był niestety mały. Tam nie spędzałam jakoś czasu, ponieważ mieszkanie miało widok na ulicę, bo mieszkania tutaj z widokiem na drugą stronę Rawai były zdecydowanie droższe. Ja stwierdziłam, że po Bangkoku już tam mieszkanie od ulicy nie jest mi straszne, chociaż no, teraz doceniam bardziej jednak te strony, gdzie jest bardziej cicho. I tam, mimo przy zamkniętych oknach i balkonie, było słychać te głośne motocykle gdzieś tam w dzień czy w nocy, co trochę mi przeszkadzało. Minusem też było to, że kuchnia była trochę ciemna. Jak widzicie, okna są tylko od sypialni. Ale to już takie, widzicie, minusy, na które ktoś tam może zwrócić uwagę, jak szuka bardziej cichego miejsca, jak ja. Mieszkało mi się tam naprawdę dobrze. I za rachunki też płaciłam całkiem mało, bo powiedzmy jakieś 900 batów do 1000 maksymalnie, czyli to jest, jak widzicie, 120-150 zł, coś takiego. Ja jestem z tych osób, które nie używają w nocy klimatyzacji, więc był wiatrak, który mi służył za wentylowanie powietrza w nocy. No i też moje mieszkanie było od strony zachodów słońca, ale ten zachód, słońce zachodziło za budynkami, więc mieszkanie tak bardzo się nie nagrzewało, więc też dziwiłam się, że nie używam aż tak dużo klimatyzacji i płaciłam w miarę niskie rachunki. Przyznam, że trochę brakowało mi tych ładnych widoków z okna, ale wystarczyło, że poszłam jedno piętro wyżej od swojego mieszkania i znalazłam się na tarasie, gdzie teraz siedzę.
z basenem i widokiem na wodę, na wyspę Kobon, na Rawai Beach, na łódki, więc tutaj naprawdę świetnie się spędzało czas, zwłaszcza, że prawie nikt tutaj nigdy nie siedział. Słuchajcie, tutaj była ta część wypoczynkowa, natomiast po prawej stronie jest klub i restauracja Mirage. Dla niektórych może być to plus, dla niektórych minus, ponieważ mogą sobie wejść i coś tam od razu zjeść, czy spędzić czas, ale oni właściwie raz lub 2 razy w tygodniu mieli imprezy. W niedzielę były to imprezy latino, były też pokazy jakieś filmowe, chyba w czwartki, no i te imprezy były trochę głośne czasami, więc ja, mieszkając dokładnie pod klubem, słyszałam muzykę mniej więcej tak do 23 czy 12 w nocy i też ludzie z zewnątrz przechodzili przez korytarz, mogło być trochę głośno, ale ja i tak nie spałam zawsze do 12, więc jakoś to nie było dla mnie aż tak bardzo uciążliwe. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w normalnym sezonie, czy to będzie dłużej czynne, więc trzeba też to brać pod uwagę. Jednak fajnie było tutaj naprawdę mieszkać, powiem Wam szczerze, zwłaszcza za taką cenę. Przejdźmy właśnie do opłat, bo myślę, że to Was interesuje najbardziej, więc za to mieszkanie, które tutaj posiada basen, niestety nie ma siłowni, chociaż jak oglądałam te foldery przed wynajęciem, to tam było studio jogi. Natomiast nie zrobili studia do jogi, tylko taką część na spotkania prywatną. Więc płaciłam tutaj za wynajem 8000 batów przy umowie na 3 miesiące. Jeżeli chciałabym wynajmować z miesiąca na miesiąc, to płaciłabym 1000 więcej, czyli 9. Natomiast wiem, że znajomi, którzy mają widok nawet na Rawai, tutaj stronę tą cichą, przy umowie na rok też mają za 8000 batów, więc widzicie, to zależy od umowy. Ja nie chciałam się aż tak długo wiązać, nie wiedziałam, ile tutaj zostanę. Gdybym chciała teraz zmienić na drugą stronę Rawai, gdzie po prostu jest cicho i tego mi brakuje, to już te mieszkania kosztowały 10 000 batów. Tyle nie chcę płacić w tym momencie, chcę trochę zaoszczędzić na tańszym. Więc 8000 batów w czynsz, plus do tego rachunki, które wychodziły niecałe 1000 batów, czyli prąd 4 baty za ten unit, 35 batów za wodę i właściwie to chyba było tyle. Sprzątanie nie jest wliczone w cenę, więc trzeba było zapłacić 1000 batów przy wprowadzeniu i też w czasie pobytu no, nie ma żadnego sprzątania wliczonego. Jeżeli chcecie dodatkowo tutaj zamówić sobie taką usługę, przyznam, że była naprawdę droga. 500 batów za normalne sprzątanie albo 1000 za wymianę również pościeli i ręczników. Oczywiście wszystko było wcześniej w mieszkaniu, wiecie, pościel, ręczniki, tak, więc możecie sobie prać samodzielnie, skoro jest pralka. No ale czasami wiadomo, lepiej sobie zamówić coś tam świeżego. Więc widzicie, wychodziło mniej więcej 9000 batów, co na polskie daje mniej więcej 1150 zł, czyli już razem z czynszem, z opłatami, z internetem, ze wszystkim. No i teraz pomyślcie, czy w Polsce aktualnie można wynająć takie mieszkanie w takiej cenie, no nie mówię, że pewnie w mniejszych miastach tak, no ale w Warszawie to na pewno jest nie do pobicia ten standard i cena, więc ja jestem tutaj naprawdę w tym momencie zadowolona, że mogę mieszkać. Co prawda te ceny są, w sensie te niskie ceny mają swój okres jakby ważności, bo już słyszałam, że w październiku i w listopadzie, czyli mam jeszcze ileś tam miesięcy, będą oczywiście podniesione, kiedy przyjadą może znowu turyści, o czym koniecznie trzeba pamiętać przy wynajęciu mieszkania. Czy właściciel może Was zameldować, bo to jest potrzebne do wizy. Ile kosztują media, właśnie prąd i woda, ponieważ tutaj płaciłam 4 baty za unit, a w innych miejscach są nawet 8, więc tam sobie ustalają swoje stawki, które obliczają według liczników i sobie mnożą, zamiast brać te oficjalne, które daje, wiecie, no rząd. To jest nie w porządku. Tutaj właśnie przez to moje rachunki były dosyć tanie. Więc rachunki, zameldowanie, kaucja.
tutaj wynosiła 8000 batów, czyli tyle co jakby miesiąc wynajęcia. W niektórych miejscach jest taniej, w niektórych drożej, nawet za 2 miesiące trzeba zapłacić. To jest kondominium, czyli jakby mieszkanie w takim lepszym standardzie, gdzie jest obsługa, gdzie macie jakąś ochronę, jakieś dodatkowe rzeczy, wyposażenie. Można też znaleźć apartamenty w Tajlandii, które może nie mają tam wszystkiego, już wiecie, w środku. Mogą być trochę niższe. No i oczywiście takie zwykłe pokoje, czyli macie tylko łóżko, klimatyzację, bo to już chyba nie muszę tłumaczyć, że wszędzie raczej jest w Tajlandii, i łazienkę. To powiem, że można znaleźć taki pokój bardzo, bardzo prosty już za 3000 batów w tym momencie, na przykład na Patong. Nawet na Rawai też za 4000 plus rachunki. Można się zamknąć już za 5000 batów z rachunkami ze wszystkim. No ale ja na przykład chcę mieszkać w takim normalnym mieszkaniu, gdzie mam też jakieś tam miejsce do pracy, mam jakąś kuchnię. Mogę poczuć, że jakby mieszkam w jakimś miejscu, nie tylko tak jakby nocuję. No i co ważne, tutaj zarządzają nim obcokrajowcy. No wiecie, Tajlandia rządzi się swoimi prawami. Jak wynajmujecie coś bezpośrednio od Tajów, no to trzeba brać poprawkę, że tam coś nie gra, czegoś nie ma, coś jest nie tak. Na przykład teraz mam w tym nowym kondo. Prowadziłam się, tam nie było płyty, chociaż miała być, nie było sztućców i tak co parę dni mi coś tam donosili, a tutaj po prostu było wszystko od razu, na takim, wiecie, europejskim poziomie. Gdzie szukać mieszkania do wynajęcia? Miejsce numer 1 to moim zdaniem Facebook Marketplace. Tam jest mnóstwo ogłoszeń w dobrych cenach, możecie sobie zobaczyć nawet na mapce, chociaż moim zdaniem ona niezbyt dobrze funkcjonuje. Lepiej zrobić to po słowach kluczowych. Na przykład szukacie najpierw sobie na mapie Google jakiegoś kondo, nazwy, później to wrzucacie w Facebook Marketplace, no i macie oferty właśnie z tego kondo, z jakiegoś apartamentu, czy jakiegoś tam miejsca, prawda? Drugie miejsce to Airbnb, tam się czasami też dogadywałam na lepszą cenę o wynajem miesięczny. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że takie odcinki informacyjne też są dla Was przydatne. Możecie się zorientować, jak żyje mi się tutaj na miejscu, jakie są ceny i realia w Tajlandii. Myślę, że to dalej jest dobre miejsce na przyjazd, mimo że kwarantanna obowiązuje cały czas. Co prawda chcą ją obniżyć, ale to jeszcze nie jest nic potwierdzone. Ale widzicie chyba sami, że po kwarantannie możecie korzystać z uroków kraju i dosyć niskich cen, więc żyje się naprawdę fajnie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Phuket! Pa!